Witam, 18 sierpień 2025 rok. No i cóż, jesteśmy po niesamowitych przygodach, oczywiście społecznych, a właściwie państwowych. No i zastanawiamy się, co z nami będzie, tak? Jak będziemy funkcjonować. Epoka wodnika przed nami i epoka wodnika właśnie pokazuje swoją moc. W rzeczywistości tutaj najbardziej dziwną rzeczą, która jest, wiemy, że nic nie wiemy i to tylko przypuszczamy i dopuszczamy do siebie czarnowidzenie albo jasnowidzenie. Jasnowidzenie jest zawsze w modzie, czarnowidzenie jest normalnością i nic więcej. Astrologia właściwie już niepotrzebna nikomu, bo przecież skądże astrologia to wróżenie i to najbardziej z fusów kawy. Co prawda kawę bardzo lubię, a astrologię, no jakby nie było, stała się moją pasją i dziedziną. Ale tutaj, no cóż, cały czas prowadząc, nie można prowadzić tego wprost i jak to się mówi, siłowo, bo astrologia nie jest wiedzą siłową, tylko wręcz subtelną. A dlaczego? Bo energie są subtelne. A dlaczego są energie subtelne? Bo planety mają na nas wpływ. I o dziwo, nie kłamią, tylko czasami my mamy jakieś dziwne schorzenia traumatyczne, gdzie uczymy się czegoś na pamięć i nie chcemy uwierzyć w to, że to jest, że tak może być. I po ostatnich kilku dniach, no faktem, że przyglądając się temu na live'ie, kiedy patrzyłem na jeden i na drugi kosmogram, czyli na panów prezydentów, no nie mogłem wyjść z podziwu, jak szalenie silnym jest pan prezydent Putin i że on będzie tym rządził. No nie. Dla mnie było to i jest dla mnie nadal troszeczkę nie do przyjęcia, no ale planety nie kłamią. Silniej ustawiony, dużo mocniej, niewiele, ale jednak czas tego wodnika i czas, a w dodatku Rosja jest wodnikiem i co najciekawsze, że wodnikiem rakiem z punktu widzenia Rosji, wodniko skorpionem z punktu widzenia Związku Sowieckiego, czy Radzieckiego, czy tam jeszcze kraju rad, które notabene zostały przywiezione na jakimś blezerku przez pana, który zajmuje się i który wiecie, o co chodzi. No i to jest właśnie kontynuacja tego samego światopoglądu, a jednak i przypomnienia, że oni zawsze mogą do tego wrócić. A to jest już niebezpieczeństwo, bo żeśmy przeżyli to przez wiele, wiele lat. I to są takie znaki, niepoznaki, a właściwie ofermy do myślenia, które stawiają nas przed ścianą i to przed ścianą tak szalenie grubą, że mur chiński to jeszcze przy tym to jest nic. Powód? No, sam prezydent Trump zrobił też numery z tym samolotem i z tymi wszystkimi dywanikami i z tym spóźnieniem siebie. No i teraz kwestia, gdzie jest sedno całej myśli, bo trzeba brać pod uwagę, że najważniejsze, co z tego wynika. Wynika to, że musimy się zastanowić, po której stronie stoimy i to dzisiaj właśnie pokazuje nasz prezydent Nawrocki i pokazuje przede wszystkim możliwość kontynuowania tej rzeczywistości, na którą tak bardzo czekaliśmy, która jest tak szalenie czy pozytywna, trudno powiedzieć, ale przepiękną świadomością, nazwijmy wolności, świadomością teraz. Czy warto na to czekać, czy warto iść w tą drogę? Pierwsza podstawowa sprawa.
którą ja zawsze będę preferował i dopóki mam świadomość, to modlitwa. Wbrew pozorom, jako astrolog wielokrotnie używam tego w stosunku do swoich klientów, dlatego że kontemplacja, medytacja jest tym samym. I tutaj, jeżeli patrzymy na to spojrzenie bardzo głęboko, to tutaj nagle otwiera się przed nami zupełnie inna perspektywa. I ta perspektywa jest tak szalenie piękna, że nią można kierować. Planety są w tym momencie wyjątkowo sprzyjające. Powodem tego jest jedna z rzeczy najważniejszych, że my mamy prawo do bycia po prostu sobą. A sobą być, świetny pies. Nawet nie zaszczekał, tylko potem tam pobiegł, coś mu się tam nie podobało. A na mnie nie. Ale jak szedłem, wracam, to był zainteresowany. No. Teraz właściwie można by mielić to bez przerwy. Jak to? Ale wie pan, ale jak? Przecież to jest... Po pierwsze, prezydent u nas w Polsce się nie liczy, ale jeżeli się liczy na arenie światowej, a jeżeli się liczy na arenie społecznej, to cóż więcej, czego więcej szukać? Pan prezydent Nawrocki jest rybą. Bardzo ładny ma ten kosmogram, ale mnie martwi to, że jest rybą. Dlaczego? Dlatego, że ryby się poświęcają. Ryby pracują bardzo często w tym eterze, z tą energią kosmiczną. I co najciekawsze, że bardzo często widzę tam pana Tarczyńskiego. A pan Tarczyński z kolei współpracował w Anglii z egzorcystą. I tutaj już a zły odzywa się. Coś mi wpadło do gardła. A to już wiecie, o co chodzi. Nie mów za dużo. No więc właśnie. I teraz mamy tutaj powód do rozkoszy. Czyżby? Czyżby energia, w dodatku naczelne słowa zarówno jak i u jednego, tak i u drugiego pana. Nie sprawdzałem pana Tarczyńskiego, nie pamiętam pana Tarczyńskiego kosmogramu. Raczej nie to, że nie sprawdzałem, bo robiliśmy ten kosmogram, ale wiecie, pamięć jest ulotna. A z kolei to w tej chwili właśnie zwróciło moją uwagę w tej mojej zagmatwanej historii, którą tutaj omawiam, a właściwie prezentuję w monologu, bo no, taka jest rola tutaj Offsetki nie tylko, ale mam nadzieję, że Offsetka już jeżeli ruszy, to będzie w dialogu, a też będziesz mógł dzwonić i będziesz mógł przez telefon oczywiście komunikować się, albo przez komórkę, jak wolisz, bo niektórzy nie wiedzą, co to telefon, a wiedzą, co to komórka, tylko nie taka stojąca gdzieś na podwórku, tylko tak do ucha, albo komunikatory głosowe. Jak chcemy, tak możemy sobie tutaj rozmawiać i nagle dyskutować na ten temat w taki sposób, żebyśmy mogli realizować swoje plany. No i w tych planach mam nadzieję, że w pewnym momencie będziemy mogli patrzeć na to jak na coś fantastycznego, dlatego że
wszystko, co się dzieje, dzieje się zgodnie z tym, co Państwu cały czas prezentuje, oczywiście bardzo zakamuflowanym językiem, bo cenzura istnieje i ta cenzura ostatnio, no właśnie dlatego też nie za bardzo mogę się zalogować i poprowadzić offsetkę o 21 i za to bardzo przepraszam, ale musicie się do tego przyzwyczaić. Przez kilka dni nie będzie mnie, ponieważ jest remont po prostu w tym moim pomieszczeniu, właściwie nie remont, nie można to tak nazwać, tylko po prostu przemieszczanie się pewnych historii. To znaczy szaf, mebli, to wszystko ustawianie w pracowni po to, żeby było jak najbardziej teatralnie. Dla mnie można by było tak powiedzieć, a najważniejsze, że po prostu już po pobycie w tej przestrzeni zauważyliśmy pewne mankamenty, a jednocześnie ulepszenia. I dla Państwa nie ma to wielkiego znaczenia, ale dla mnie ogromne, bo dlatego, że w tym momencie łatwiejsze jest operowanie kamerą. O, może tak to łatwiej by było powiedzieć, albo też i jeszcze innymi sprzętami, które są bardzo ważne. Ale wróćmy do tematu właśnie tych wydarzeń, tego wszystkiego. Pogoda też dzisiaj jest taka dziwna, bo słonko jest rozproszone i tak nie wiem, czy to jest deszczowo, bo ja bym nie powiedział, że deszczowo, ponieważ nie czuję jakby, ale przed sekundą kropiło. Jak byłem z pieskiem, z Harciczką byłem na spacerku, to ona tutaj tak troszeczkę zmroziło mnie to, że takie kropidełko od Stwórcy. Ale pójdźmy dalej. Nasz prezydent ma ogromną odwagę i nawet zwrócenia największemu prezydentowi w tej chwili, chodzi o pana Trumpa, że robi coś nie tak ze względu na punkt widzenia jego i podejrzewam, że pan prezydent Trump to odniósł z ogromnym pozytywem, dlatego że człowiek mądry przyjmuje krytykę według zasady. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. I to jest to naczelne. W dodatku trzeba brać pod uwagę, że prezydent Trump jest bliźniakiem i bliźniaki czerpią energię z zewnątrz, czyli z aplauzu. Bliźniaki i waga są szalenie podobne do siebie i waga mniej więcej tak samo. I waga, ponieważ przeczekała całą historię swoją i w odpowiedni sposób rozegrała pewne działania, wytrzymała, aż wylansował ją bliźniak i w tej chwili triumfuje w swoim blasku. Kraju, który jest wodniko-rakiem, czy rakowodnikiem, obojętnie jakbyśmy to chcieli zinterpretować, a z kolei wielki strzelec Irak się cieszy, ponieważ zespół stworzą coś na kształt niepowtarzalnego układu, który ten układ musi być skonfrontowany ze względu na to, że jest rak, który bardzo się panoszy. I ten rak panoszący się zajmuje coraz większe tereny
samodzielności społecznej i zaczyna wywoływać historie, które są troszeczkę napięte. I dlatego też Skorpion, a właściwie miasto, które ma w herbie skorpiona, zaczyna po prostu nabierać wody w usta, co jest najbardziej niebezpieczne i tworzy, co tu ukrywać, razem z lwem, to znaczy tutaj wiecie, o kogo chodzi, i koziorożcem, który z jednej strony koziorożec się bardzo rozwija i to jest troszeczkę niepokojące, ale nie w tym czasie. Co będzie niepokojące dopiero na przyszłość. I moment tej przyszłości jeszcze jest daleki, chodzi mi o Indię, a czas jaki jest przede wszystkim tym czasem, który najbardziej nas interesuje, czyli teraźniejszość. W teraźniejszości trzeba po prostu, jak to się mówi, kubeł wody wylać albo zjeść beczkę z solą i najlepiej ze śledziami, żeby i wówczas będzie łatwiej nam zrealizować pewne plany, które są plany, czyli właśnie dojść do tego schematu wodnika, który wodnik jest absolutnym zaprzeczeniem jakichkolwiek nakazów czy zakazów, czy też nieumiejętności myślenia. Wodnik jest właśnie splotem niesamowitej niezależności, to jest jedna rzecz, ogromnej pamięci i umiejętności widzenia tego zjawiska zupełnie w inny sposób, niż byśmy sobie zdawali i interpretowali. Bo interpretacja jest najtrudniejszą rzeczą, kiedy jej nie znamy. Ponieważ czas, który nas otacza, jest taki, jaki my go widzimy i jakiego my chcemy go stworzyć w naszym humanizmie. A tak się stało, że musiałem odebrać telefon i dosyć istotny telefon. No ale wróćmy do epoki nadchodzącej wodnika, a jednocześnie też tego pędu, którego zupełnie niektórzy nie pojmują, a właściwie nie rozumią ze względu na prozaiczną rzecz. Na świadomość, że można tak, a nie inaczej i nie tworzyć jakby dziwnej sytuacji. Co to? Ogrodzenia elektryczne, a przeciwko sarenkom. Tak, bo to tutaj są sarenki, a tutaj kukurydza rośnie. I to jest takie elektryczne, nie wiem. Ja nigdy nie mam zamiaru tego dotykać, ale widzę, że tutaj kukurydza rośnie. Nie, uwielbiam kukurydzę, ale nie wiem, czy taką wolno jeść. Chyba nie, bo to jest ta chyba przemysłowa, albo ta zwierzęca, nie ta słodka kukurydza. No dobrze, idziemy z powrotem. Nie idziemy z powrotem, idziemy dalej, ponieważ musimy temat rozwinąć dalej. I teraz patrząc się na człowieka, który nasz kraj reprezentuje jako rybę i ogromny wpływ w tej chwili powrotu do umiejętności rozwiązywania problemów, a trzeba brać pod uwagę, że dla ryby wodnik jest bykiem, jeżeli bierzemy, że ryby są
są baranem, ale jeżeli bierzemy archetypowo, to z kolei dla ryb wodnik jest rybami. I teraz w zależności z którego punktu spojrzymy, czy z punktu epok, czy z punktu poruszania się planet, to trzeba brać jedną rzecz, że najlepiej jednak ryby rozwiązują problemy wodnika, dlatego że dla nich progresywnie wchodzą w barana, a w rzeczywistości stają się w tym momencie bardziej uniwersalne. I ta uniwersalność ich polega na tym, że są wojownikami pewnych zagadnień. I te zagadnienia tworzą nowe realizacje spojrzenia ogólnego. Patrzcie, co tutaj leży. I nieumiejętności skonfrontowania danych zagadnień. I teraz, jeżeli ryba progresywnie wejdzie w znak barana, wtedy staje się bardziej wojownicza, mimo dziwnej specjalizacji, jaką jest nieumiejętność stworzenia nowej świadomości, która ta świadomość staje się, nazwijmy to, progresywną nieumiejętnością patrzenia w rzeczywistość. Czy ryba idzie na zasadzie przeżegnania się i jakoś to będzie? Ryba ma charakter przede wszystkim pamięci, ponieważ Neptun jest na tej ziemi właściwie najbardziej potężnym władcą ze względu na ilość informacji, które niesie, ponieważ woda jest najbardziej nam potrzebna do egzystencji. I ten Neptun przez swoją pamięć, a pamięć wody to już wiecie, o co chodzi, daje możliwość rybie wybrania w danej sytuacji stresowej odpowiedniego zjawiska, jakim jest aquavita, która jest właśnie z podwodnika. I to jest sedno całego rozwoju rzeczywistości. Bo teraz, oddalając się progresywnie od wodnika, przechodzi do sekstylu. A jeżeli jest sekstyl, to ten sekstyl daje umiejętność właśnie wodnikowego patrzenia na zjawiska, które były dla ryby rybami, tylko o charakterze wodnika, a stają się sekstylem, kiedy progresywnie znajdzie się w baranie, bo się oddali o jeden znak. A problem zostaje wodnikowaty. Dlatego też pan prezydent Nawrocki ma ogromne pole do popisu i nie tylko w tym zagadnieniu. I tutaj chylę czoła, kto wylansował pana Nawrockiego. Miejmy nadzieję, że zna astrologię. Jeżeli nie zna astrologii, no to
ogromna orientacja, albo też, Panie Boże, dzięki Tobie i dojrzałość, która jest tak szalenie istotna w tym całym rozgałęzieniu zagadnień, ale nie tylko zagadnień, co bardziej sprofanowania tego wszystkiego, co wrzucono w worek wodnika i chciano adoptować w zupełnie nieprzyzwoity sposób, na co zadziałał pierwszy raz prezydent Argentyny i Donald Trump. Nie będąc jeszcze wtedy, który nie został prezydentem, a walczył o to i zbudował tą otoczkę łącznie ze swoimi przyjaciółmi, co dało aplauz i także młyn na wodę każdemu, kto ma świadomość potęgi, przede wszystkim myśli, potęgi zwrócenia uwagi na zagadnienia, które są dla nas projektem być albo nie być. I to jest punkt zaczepienia dla każdego, kto chce zweryfikować swoje spojrzenie na tą sytuację, która stała się te kilka dni temu. Bo kilka dni temu najprościej by było można zinterpretować to w prosty sposób. Dwóch mistrzów walk spotyka się. Ogromna arena, miliony ludzi patrzą się na to. Feta niesamowita, z każdej strony fajerwerki, oklaski, trzaski, szampanów i korków o ściany i ach, co to nie będzie za ring. Dochodzi do spektakularnego spotkania. Stają naprzeciwko siebie, kłaniają się, odwracają się i odchodzą. Ci, którzy znają, krzyczą: hurra! Hurra! Wygraliśmy! Zarówno jedna i druga strona wygrała, bo się spotkali. Czy musieli walczyć? Prawdziwi mistrzowie nie walczą, bo są mistrzami. I tym kończę. Więc gdzie jesteśmy? Boże, prowadź nas. Do zobaczenia.